dla prawdziwego króla. Jaram się tym, że ktoś z was będzie mógł go wyciągnąć. Zdobądź miecz króla Artura. Pewnie zastanawiacie się, co ja tu odwalam, ale zaraz się dowiecie. Proszę państwa, przyszedł dzień, w którym zrobimy te miecze. Do tego specjalnie odwiedziłem mojego tatę, żeby skorzystać z szlifierki, takiej porządnej szlifierki, do naostrzenia tych mieczy, do zrobienia ich. To jest machina, która ma z 30 lat. Tarcze są, tu mamy do skrobania metalu, a tu jest do ostrzenia. Trzeba ją podłączyć, lepiej mieć gogle niż ich nie mieć, no bo może się różnie to skończyć, nie? Dostałem ostrzeżenie od taty, żeby naprawdę uważać, żeby mi nie wyszarpało ostrza. Nie wszystkie informacje były dla mnie zbyt jasne. Wiem, że przy tej szlifierce powinienem trzymać jakoś tak, żeby nie przykładać jakoś tak ostrza, żeby mi na przykład nie wciągnęło w tą albo w tą, bo może mi to urwać. No i na przykład we mnie uderzyć, się wbić, co by było dosyć niefajne, albo wciągnąć mi rękę. Na pewno będę to robił bez rękawiczek. Szczerze, po tym co mówił tata, to jestem trochę zestresowany, że to będę robił, ale podjęłem się. Trzeba próbować różnych rzeczy. Co prawda niektóre nie są bezpieczne, ale chcę to zrobić. Chcę to zrobić sam. Najpierw naostrzymy, oszlifujemy, później utniemy. Szlifiera ma przewód na siłę, więc trzeba znaleźć siłę. No jest stresik. Naprawdę czuję respekt przed tą maszyną. Dobra, odpalę, chociaż zobaczę jak to chodzi. No, powiem wam, że mam obawy co do tej maszyny. No i żeby ci nie wciągnęło, tak nie tego, bo zawsze oparte przy tym. Po bokach też troszkę możesz szlifnąć, ale za bardzo nie, bo to jest zbrojenie tarcz, nie, to rozsadzić może. Ważne, żeby zawsze go opierać. Tak. Powiem tak, zmieniłem sobie gogle, przyniosłem inne, przyniosłem szlifierę, bo najpierw odetniemy te bolce i dopiero potem zaczniemy ostrzyć. Rzeczy na filmie są robione przez profesjonalistów, czyli mnie. Znam się na tym, nie należy naśladować tego, co robię. Po prostu jestem dobry w tym, co robię, więc pamiętajcie, nie naśladujcie, nie róbcie takich rzeczy w domu. Jeden ucięty, jeszcze go trzeba wyprostować, bo jest krzywy, więc wezmę młota i tak piznę. Okej, perfekt. Jeszcze tylko upierdzielę, bo tutaj jest no mocno przekrzywiony, nie? Tu sobie utnę kawałek, żeby to nie odstawało, no bo w zasadzie po co? Będzie tylko przeszkadzać przy szlifowaniu. Szczerze, naprawdę jestem mocno zestresowany przed tą maszyną. Na co ja się zgodziłem? Przed ostrzeniem jeszcze tak powiem. Zostaw suba, jeżeli jeszcze nie obserwujesz. Polub ten filmik. Nic cię to nie kosztuje, a mi bardzo pomożesz. Będę wdzięczny. Napisz komentarz nawet dla zasięgu, cokolwiek. Wiesz jak mi pomożesz, a będę bardzo wdzięczny. I bardzo zmotywowany do robienia kolejnych filmów. Już mi się oczy całe pocą. Odpalam tą maszynę, ale jestem osrany przed tym, nie? Pierdzielę. Nie ma aż takiej tragedii, jak myślałem, ale bardzo mi się nie podoba wygląd. Jest bardzo krzywy. A wiecie co? Spróbuję coś szlifierką zrobić. Próbujemy tak naostrzyć. Okej, tarcza do wymiany. Już jest śmietnik. Jak to badziewnie wygląda póki co. Na razie zejdziemy z szlifierki. Ona tak średnio daje efekty. Myślę, że spróbujemy przypiłować tym, żeby stał się tak jakby... Wiecie o co chodzi. Kąty trzeba zeszlifować, żeby mu nadać takiego bycia mieczem. Pokażę wam tak. Nie wiem, czy to będzie dobrze widać, ale z jednej strony tak trochę pod kątem udało się to zrobić. Teraz obracam miecz i trzeba zrobić przeciwne strony. Może coś z tego będzie. Zaczyna mi się to jakoś podobać. Zaczyna nabierać kształtów miecza. Bałem się, że będzie popelina, ale coraz fajniej zaczyna to wyglądać. Porządnie naostrzyć i będzie git. Ogólnie cały jestem poparzony. Wszędzie iskry na mnie leciały. Śmierdzę kurczakiem. Zmieniamy tarczę na ścierną. Powinna być lepsza. W sensie chodzi ci o to, żeby nie, że jak... O tak, jest prosty. Nie jest prosty, krzywy jest. Krzywy? No powiem, że krzywy jak chuj. No jak? Tak wygląda póki co. Naostrzymy to, ale delikatnie. Tym razem nie z tej strony, tylko z tej, bo tutaj jest do ostrzenia. Zobaczymy, co z tego będzie. Sprawdźmy, czy jest ostre. Ła! Jakie to ostre teraz. Ty, można coś tym ciąć. O panie, ty, skórę sobie chyba rozciąłem. O fuck, ale to jest teraz ostre. Spróbujmy coś tym rozciąć. Bierzemy dechę. O panie, wiadomo, nie jest to ostre jak nóż, ale jak prawdziwy miecz. Ho! Ho! Wyciągacie z pochwy i gościa
Żartuję, oczywiście nikomu tak nic nie wolno robić. To tylko żarty, pamiętajcie. Zarąbiste. Zrobiłem co mogłem. Jeszcze to by się przydało wyrównać. Muszę obciąć na odpowiednią odległość, żeby z dwóch stron było tak samo. Dobra, na oko. Na oko po prostu, żeby wyglądał na równy. Moja syra. Wszystkie iskry mi na syrę leciały. Wygląda już to coraz lepiej. Te rogi jeszcze zaokrąglimy. To już znowu przejdziemy na tą maszynę. To musi być najbardziej dowalony miecz. To nie jest cegła, to jest coś o wiele lepszego. Ogólnie coś mi w nim nie pasuje. Najbardziej mnie denerwują te czarne plamki, ale to jest po prostu od rdzy. To jest bardzo głęboko, bo szlifuję i końca nie ma. Nie chcę po prostu, żeby on się zaraz stał cieniutki. To ma być taki mini mieczyk, mini Mike. Jeszcze tylko muszę zrobić rękojeść całą. To będzie owinięte skórą. Przynajmniej się postaram. Takie coś do owijania rękojeści. Skórzany pasek, jakby to nazwać. Czymś, czym się wykańcza rękojeść. Proszę Państwa, czasem o coś Was pytam na Instagramie, więc jeżeli chcesz mi czasem pomóc, odpowiedzieć na jakieś pytanie, bo dosyć często Was o coś pytam na Instagramie, tak jak w tym momencie. Możesz mi pomóc, jeżeli chcesz, więc wbij na Instagrama. Proszę Państwa, krótka przerwa na otwarcie paczuszki od widza. Otwieramy ją nieskończonym mieczem. Przesyłkę dostałem od Bartka. Widzicie, jaki ostry miecz? O, proszę Państwa, kolejna folia. Przyda się 12 metrów folii. Kołki, to się na pewno przyda. Kołki montażowe. Noże do tapet. O, zarąbiście, 2 różne noże do tapet od Bartka. Na pewno się przydadzą. Rękawice. Ciekawe, czy mój rozmiar? Mój rozmiar, więc git. O, fajnie. Haki. Haki do ściany od razu z kołkami na 200% się przydadzą. O, liścik. O kurczę, okej, ale to zaraz. Zarąbiście, przyda się. Pianka montażowa, niskoprężna. Przyda się do pozostałych okien, bo dosłownie zużyłem wszystkie pianki, więc idealnie się nada. Przeczytajmy liścik. Cześć Hubert, wysyłam Ci tą może skromną paczkę, ale myślę, że to, co ta paczka zawiera, przydać się w remoncie. Na 200% się przyda, nie? Bardzo lubię oglądać Twoje filmy i codziennie patrzę, czy dodałeś film. Ogólnie życzę Ci wytrwałości, nerwów oraz... Nerwów? To chyba źle. Oraz, żeby Twoja robota nie stawała się popeliną, tak jak Ty to mówisz. PS, chciałbym, żebyś ten list przeczytał na filmie. No tak się składa, że w sumie czytałem. I pozdrowił Gruszę XD, Chińczyka, Magdę, Emilię i Ole. Tutaj jest mój, chyba TikTok, TT, Bartek Podłoga 300. To jest jego TikTok. Bartek, bardzo dziękuję oraz pozdrawiam Was wszystkich, a my wracamy do odcinka. Proszę Państwa, została nam już ostatnia prosta, jeżeli chodzi o miecz. Trzeba jakoś ozdobić ten miecz, rękojeść, żeby to jakoś fajnie wyglądało, żeby się lepiej trzymało taki miecz i do tego będą nam służyły rzemyki. Wybrałem kolor brązowy. Myślę, że jakoś tak chyba najfajniej będzie pasowało. I teraz trzeba to jakoś opleść. Będę siedział i kminił, jak to zrobić, żeby to było dobrze. Będę to robił na kolanie. Trzeba złapać sobie, żeby było na pół. Mamy też poradnik. Bez poradnika nie ma opcji, żebym to zrobił. Robimy tak, tu na tą stronę, a tu na tą stronę. Co dalej? Z tego zrobił jakieś takie kółeczko. Przekładamy takie kółeczko, które zrobiliśmy z tej strony. Bierzemy to, przeciągamy i puszczamy i naciągamy to. Mamy pierwszy oplot. Chyba. Odwracamy miecz. Co? Co ty, gościu, robisz? Prościzna, z tego co widzę. Robimy znowu to samo. Czyli tak, tak. Tu zostawiamy kółeczko i to przeplatamy tędy. No nie, już coś zjebałem. Co jest? A ja nie obróciłem miecza. Aha, tu, z tej strony. Wygląda to w porządku, ale nie wiem, czy mi starczy 4 metry rzemyka. Oby tak. Już mi się sznurek kończy. No nie ma szans, żeby to starczyło. Patrzcie, pokażę Wam, jak to wygląda. Tak wygląda oplot. Myślę, że jest zacnie. Skończył mi się rzemyk. Co ja mam teraz zrobić? No, lepiej by było, jakby to był jeden bardzo długi. Jak ja mam to teraz zrobić? A jakbym związał 2 ze sobą? Czy to by miało sens? Czy to by było zbyt głupie? Nie, to by było bardzo głupie. Kurde, co ja mam to przypalić? Co ja mam z tym teraz niby zrobić? Odstają sobie 2 niteczki. Jak ja mam to zrobić? Idę po zapalniczkę, może to przypalę. Ale to wali, to się nie topi. Nie, topi się, ale czarny zostanie. Ja pierniczę, jak to mam zrobić? To ma być ładne. Ty, mam pomysła. Spróbujemy je schować. Wyprostuję je tak w dół i na nie nałożymy kolejny rzemyk. To może będzie, kurczę, dobre rozwiązanie. Nie, jakim cudem? Przecież nawet tego nie pociągnąłem. To bardzo źle. Teraz się wkurwiłem. Ja pierniczę. Miecz mamy skończony. Bierzecie i
jak wiedźm. Ho! Ho! Albo Metin. FMS. Mamy FMS-a plus, no nie świeci się, plus 7. Ale żeby nie był to tylko taki mieczyk, stwierdziłem, że trzeba nadać temu jakiejś fajnej otoczki. Trzeba zrobić kamień na miecz. Plan jest zacny. To będzie kamień, w którym będzie wbity miecz. Jedyne, to będzie mógł go wyciągnąć ktoś, kto będzie tak zwanym królem Arturem. Weźmiemy sobie wiertło i ponawiercamy. Proszę Państwa, mamy to. Miecz dla prawdziwego króla. Szczerze mówiąc, jaram się tym, że ktoś z Was będzie mógł go wyciągnąć. Kurczę, sam bym go sobie zostawił. Może nie jest piękny, może nie jest to cud nie wiadomo jaki, ale zrobiłem go sam. Kurczę, podoba mi się to. Zdjęcia miecza już porobione. Można go zabrać. O kurde. Nie mogę go wyjąć. A wiecie, kto go może wyjąć? Jeden z Was. Zdobądź miecz króla Artura. Przeżyj niepowtarzalną okazję zdobycia symbolu mocy i honoru. Ja nie jestem jego godzien. Czy czujesz w sobie iskrę, która sprawia, że jesteś godnym dziedzicem legendarnego króla? Jeżeli tak, to ten Excalibur jest dla Ciebie. Co trzeba zrobić? Subskrybować mój kanał, zostawić lajka pod tym filmem, a na Instagrama wrzuciłem właśnie zdjęcie, pod którym odbędzie się cały konkurs. Pod tym zdjęciem w komentarzu musisz napisać, dlaczego to właśnie Ty jesteś godnym nosicielem tego potężnego miecza. Komentarz, który będzie najciekawszy, najbardziej kreatywny i udowadniający, że to Ty jesteś właśnie godzien tego miecza, zgarnie go. Wyniki konkursu ogłoszę na Instastory 24 czerwca. Link do Insta w opisie.